Moja kartonowa poczekalnia wzbogaciła się o model z kartonowego arsenału Bell P39N Aira Cobra. Drugi numer, wydanie z 2003 roku. Dość już starszy egzemplarz, ale zapraszam na kanał, pokażę co ta wycinanka, jak wewnątrz, na zbliżeniach zaprezentuję wnętrze wycinanki. Może ktoś się pokusi o sklejenie tego modelu. Zapraszam na odcinek. Opracowanie sprzed 20 lat. Samolot myśliwski Bell P39N Aira Cobra. Opracowanie tego modelu wykonał Marcin Grigel, natomiast graficznie opracował Marcin Dworzecki. Model zamieszczony w tym opracowaniu przedstawia samolot w malowaniu pilota Shikunowa, asa 9. Gwardyjskiego Pułku Lotnictwa Myśliwskiego. 25 zwycięstw na tym samolocie ten pilot osiągnął. I tak, pierwsza strona, historia samolotu, opis budowy modelu, zawarty dość szczegółowo, tu jest opisane po kolei jak numeracja części i jak te części ze sobą tu spalać, sklejać, co po kolei montować. W opracowaniu jest zawartych 34 rysunki, począwszy od budowy wręgowej, czyli budowy tej podstawowej, zasadniczej części, od której będziemy zaczynać sklejenie modelu. To jest kabina, wyposażenie kabiny i użebrowanie i poszczególne tu elementy, które później w tej pierwszej części budowy tu przychodzą. Rysunki nie są oznaczone jakby numeracją, natomiast tylko zaznaczona jest tu numeracja części. I na drugiej stronie mamy rysunki. To są takie jakby opracowania tych rysunków typu Corel, rzut z takiej perspektywy modelu, spód i rzut boczny. Ta strona jest na dzień dzisiejszy raczej już nieaktualna, natomiast na tej stronie są wręgi do wycięcia i naklejenia na karton. Oczywiście są tutaj przez wydawnictwo wręgi cięte laserowo, owiewka kabiny też, którą ja też posiadam, dokupiona jest. Na dwóch stronach, właściwie na trzech, są zawarte części do wycięcia i naklejenia. I teraz zbliżenie zrobię, tu już omówię z bliska te części. I na tych dwóch arkuszach mamy właśnie części do wycięcia i sklejenia. Model w malowaniu takim oliwkowym, khaki, i musimy tutaj jakby dość dobrze się przyjrzeć, ponieważ linie podziału blach i jakieś szczegóły jest trudno zauważyć na tym kolorze, natomiast one są tutaj zaznaczone, jakieś przybrudzenia i tak dalej, jest to zaznaczone. I tu wchwyciłem, mamy taki, w tym miejscu jakiś napis jest go widać, natomiast druk jest ładnie, nie ma tu żadnych przesunięć. Tu mieliśmy takie zaznaczone, tu jest raczej symbol pułku. Tu są gwiazdki ze strzeleń przez pilota wrogich samolotów. To są części kadłuba.
Natomiast jako elementy usterzenia, czyli stery wysokości, kierunku, jest to wszystko w jednym elemencie z płatami i to samo jest na płatach lotki. Nie ma tu osobnych tych elementów. Statecznik pionowy i ster kierunku jest razem zespolony. Jest tutaj tylko wyznaczona jakby linia tego podziału. O, i teraz tu już aparat wyostrzył i widać tu. Natomiast tak jak mówię, trzeba się tu dobrze wpatrzeć, bo na tym kolorze nie jest to zbyt wyraźne. Druk też tu. Przechodzimy teraz do płatów. Podobnie na płatach, aczkolwiek jak tu widać, są jakieś zaznaczone napisy eksploatacyjne i te podziały blach są tak jakby słabiej widoczne na kolorze już od spodniej strony, czyli tak zwane podbrzusze modelu, tu już jest bardziej to widoczne. Te linie podziałowe, jakieś zaznaczone ślady, zabrudzenia delikatne. Drugi płat. No i przejdziemy teraz, tu jeszcze mamy stronę. Na tej stronie są szablony do samodzielnego wykonania. Są to z reguły elementy z drutu do wykonania. Plus tutaj mamy elementy, to są tak zwane do zwinięcia paseczki. To są elementy do tablicy przyrządów. Tak zwane tubki z tyłu zegarów, czyli takie puszeczki, które będzie widać. I tutaj mamy inne elementy, koła do podwozia, takie do klap. I następna strona. I jak mówiłem, tu są dwie strony z rysunkami. Tych rysunków wszystkich jest 34, jak tu naliczyłem. Są to takie rysunki właśnie z komputerowego, mi się wydaje, opracowania typu Corel. Ale moim zdaniem są to dość dobrze zrobione rysunki i raczej to będą dość pomocne przy sklejaniu modelu. O, właśnie tutaj mówiłem o tych elementach, to tak zwane tylne puszki zegarów. I tam są takie czarne paski właśnie do zwinięcia, to są te elementy. I odwrócę z drugą stronę, też z rysunkami. I tu mamy właśnie rysunki też podwozia, golenie, koła, wnętrze, luk podwozia, części wręgowe skrzydeł. Tu budowa koła. I przechodzę do strony, gdzie są właśnie te elementy tak zwane troszeczkę takie luźne, czyli wszystkie wnętrza kabiny, wnętrze podwozia. Do oszklenia kabiny też. Czyli do owiewki, tablice przyrządów. Zegary, dość wyraźnie tu są zrobione te zegary. I takie inne elementy, które tu właśnie tylna. Tu głównie są właśnie, tak jak mówiłem wcześniej, te elementy wnętrza kabiny, wyposażenia, czyli od numeru 1 zaczynamy tu w zasadzie budowę i tu właśnie jest wręga numer 1. Od tego numeru zaczynamy całą tą od tej strony budowę modelu. I to jest, te elementy są na stronie ostatniej. Na odwrocie mamy już okładkę i tu są zdjęcia sklejonego modelu. Niedawny taki mój zakup
pewnej wyprawy modelarskiej, konkursu. Staram się coś zawsze przywieźć. Jeżeli ktoś skleił, proszę o jakieś informacje, jak tu jest dokładność, jak się klei, bądź chce sklejać, no to będzie wiedział, co jest wewnątrz. I to jest moja następna pozycja w kartonowej mojej poczekalni. Dziękuję za uwagę, za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam na inne moje filmy. Dziękuję. Cześć.